Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Key Ceed. Do Key Ceed, która w zeszłym roku przeszła facelifting. Obecna, trzecia już generacja jest na rynku od 2018 roku, a po 3 latach postanowiono ją lekko odświeżyć. To, co od razu widać, że się zmieniło, to mamy nowy kształt grilla, przemodelowano przedni zderzak, a także pojawił się nowy wzór świateł. Z tym, że światła to opcja, bo w podstawie światła zostaną takie same jak przed liftem i do jazdy dziennej będą one wciąż miały wzór z takimi jakby kostkami LEDowymi. Dopiero wyższe wyposażenia lub niższe, ale z pakietem Smart będą mogły mieć w pełni LEDowe światła, tak jak w moim egzemplarzu. Z tyłu natomiast zmian chyba nie ma, a przynajmniej ja takich nie zauważyłem. Mamy te same zderzaki i te same lampy. A nie, przepraszam, jest przecież nowe logo, które wygląda jak dwie litery K i N, a nie jak Kia. To, co mi się bardzo podoba, to Ceed wciąż ma prawdziwą, ładną końcówkę wydechu i to taką, która nawet coś tam brzmi, ale o dźwięku będzie później. Teraz jeszcze pokażę Wam poliftowe światła, które są dla odmiany GT i GT Line, które moim zdaniem wyglądają bardzo słabo, jak jakiś taki tani tuning z chińskiego bazaru. Wymiary Ceeda po lifcie się nie zmieniły, więc nie zmieniła się też pojemność bagażnika. Kufer ma 395 litrów pojemności i drugie dno, pod którym znajduje się jeszcze zestaw kluczy oraz koło dojazdowe. A pod kołem niezmiennie czeka na nas buzia. Jak ktoś ma w miarę długie ręce, to oparcie kanapy może spokojnie położyć z poziomu bagażnika. Reszta zrobi to z kabiny. Znalazłem też 2 haczyki na zakupy oraz mocowanie do gaśnicy. Wsiadamy na tył. Ja mam 186 cm wzrostu i mieszczę się sam za sobą, mając kilka centymetrów wolnej przestrzeni zarówno na głowę, jak i na nogi. Z tyłu do dyspozycji mamy podłokietnik z miejscami na napoje, są też oddzielne nawiewy, USB, a także i gazowniki. Jest też niestety piano black, koło klamek. Aha, i słabe jest to, że w podstawie nie ma nawiewów z tyłu oraz USB. To jest dopiero od 3. poziomu wyposażenia L. Z przodu jest oczywiście wygodniej i więcej miejsca. Ja mam fotele w pełni manualne, ale w opcji da się wybrać elektryczne krzesło. Niestety, elektryczne krzesło jest tylko dla kierowcy i tylko w wersji PHEV. Zwykłe spalinowe Ceedy nie mogą mieć elektrycznie regulowanego stołka. Szkoda też, że podłokietnik jest regulowany tylko w poziomie, a zabrakło regulacji pionowej. I to też jest opcja. W podstawie tego nie ma. Pora na deskę rozdzielczą, gdzie zmiany to kosmetyka i to bardzo drobna. To, co ja zauważyłem, to nieco inne ułożenie przycisków na kierownicy, nieco lepsza jakość kamery cofania oraz oczywiście emblemat KN na kierownicy. Czyli tak jak mówię, niemal nic się nie zmieniło. Wciąż wnętrze jest proste, łatwe w obsłudze i w opcji może mieć ten wielki, wystający tablet, a także i cyfrowe zegary. Szkoda, że ten tablet tak wystaje, zabudowany by lepiej wyglądał. Sam system działa naprawdę sprawnie, ma dosłownie minimalne opóźnienie i nic się nie przycina. Świetne jest też to, że obsługa audio czy klimatyzacji jest za pomocą fizycznych przycisków i pokrętł. To lubię, tak powinno być zawsze. Lubię też te cyfrowe zegary. Tak jak mówiłem, to opcja, ale wyglądają naprawdę dobrze i mają szybko zmieniające się i dosyć ładne motywy. Pod względem materiałów chyba nic się nie zmieniło, wciąż jest tak przeciętnie i niestety pojawia się też piano black. Świetne za to jest spasowanie, gdzie praktycznie nic a nic nie skrzypi, a naprawdę mocno szarpałem. Tutaj też warto dodać, że auto odebrałem jako nowe, miało 25 km przebiegu i niestety początkowo kabina miała jakiś taki dziwny, nieprzyjemny zapach. Nie było to mocne, ale było to czuć. Po tygodniu i po zrobieniu ponad 1000 km zapach zniknął, więc być może to ten dziwny zapach nowości? Rzućmy więc okiem na schowki i złącza, a potem zajrzymy pod maskę.
A pod maską w zwykłym Seedzie hatchbacku może pracować póki co tylko jeden silnik i jest to 1.5 turbo 160 koni. Zniknęła z oferty odmiana 3-cylindrowa 1.0 o mocy 100 lub 120 koni, nie ma też diesla 1.6 turbo o mocy 136 koni, a także i zniknęła odmiana GT z silnikiem 1.6 turbo o mocy 204 koni. Szkoda, że taki mały wybór, ale faktycznie został chyba optymalny silnik, czyli właśnie testowane 1.5 turbo, 4 cylindry, które ma 160 koni. Tak ten silnik brzmi. Nic szczególnego, ale muszę przyznać, że silnik pracuje bardzo kulturalnie i cicho. Potencjał za to ma wydech. Posłuchajcie sami. Coś tam próbuje brzmieć i to słychać nawet czasem w kabinie. Bardzo fajnie. Chociaż fakt, starszy silnik 1.4 turbo brzmiał jeszcze lepiej. Kolejna rzecz, jaka zniknęła z cennika, to dwusprzęgłowy automat. Z silnikiem 1.5 mamy teraz tylko i wyłącznie 6-biegowy manual, który to pierwszą setkę powinien robić w 8,4 sekundy. Pora to sprawdzić. Mój wynik to równe 8 sekund. Chociaż jak słyszeliście, auto cierpi na ogromny wheel hop, czyli skaczące koła podczas gubienia trakcji. To samo się działo w mocniejszej wersji ProSeed GT. Ale czas 8 sekund jest bardzo ładny i co ważne, skrzynia działa też nieźle. I tutaj czytałem opinię w internecie, że na przykład jadąc na półsprzęgle auto wpada w drgawki i gaśnie. Sprawdzałem to w moim egzemplarzu i nic takiego nie ma miejsca. Być może po uwagach klientów zostało to poprawione, albo to były pojedyncze przypadki, ciężko mi ocenić. Ja do pracy skrzyni nie mam zastrzeżeń. Oczywiście, trzeba pamiętać o redukcji, ale jak widzicie, samochód w miarę jedzie. Zresztą, ten silnik 1.5 turbo, podobnie jak i kiedyś 1.4 turbo, ma bardzo liniową, niemal jak wolnossącą charakterystykę. Tutaj poniżej tych 2,5 tysiąca obrotów bardzo mało się dzieje, a jak już przekroczymy te obroty, to nie ma takiego kopnięcia w plecy, tylko płynne i równe przyspieszenie. Czyli trzeba pamiętać, żeby redukować, bo poniżej 2000 obrotów mało co się dzieje. Mało też się dzieje na stacji benzynowej, bo Seat bardzo przyzwoicie pali. Tak jak mówiłem, ja miałem nowy egzemplarz, więc być może spalanie nieco jeszcze spadnie, ale i tak jest dobrze. Jadąc ciągle 140 km na godzinę, robiłem wyniki na poziomie 7,5 litra, a przy 120 jest to 6,5 litra. A jak nie przekraczamy stówki, to da się zmieścić w 5 litrach. Naprawdę ładnie. W mieście miałem od 7,5 do 8,5 litrów, w zależności od stylu jazdy. Bak paliwa ma 50 litrów. Auto też się przyjemnie prowadzi, ma dobry układ kierowniczy i nieźle wystrojone zawieszenie. Jedyna wada to wygłuszenie nadkoli z tyłu. Moim zdaniem szum od nadkoli jest za duży i niemiecka konkurencja pod tym względem wypada lepiej. W związku z tym powyżej prędkości 120 km na godzinę w kabinie zaczyna się robić głośno. A jak jest z ceną? Podstawowy Seat z silnikiem 1.5 turbo 160 koni kosztuje 94 tysiące złotych. Moja odmiana to wersja L, która to kosztuje minimum 108 tysięcy złotych. Oczywiście w podstawie, bo z dodatkami, takimi jak mój egzemplarz, to wydatek już około 115 tysięcy złotych. Na to, co oferuje to auto i jakie ma wyposażenie, to jest dobra cena. Konkurencja jest droższa.
Podsumowując, Ceed to wciąż jest bardzo dobra oferta na zwykłego kompakta. Moim zdaniem dziś Ceed jest tym, kim kiedyś był Golf. Taki pewny, w miarę prosty samochód z bardzo dobrą ergonomią i ładnym wyglądem. Właśnie taki jest Ceed. Jest ładny z zewnątrz, jest ładny wewnątrz i niczego nie udaje. Wnętrze jest w miarę proste, ma fizyczne przyciski, świetne spasowanie, niezłe wyposażenie i brak nastrojowego podświetlenia. Wady to ten ogromny wystający tablet oraz średniej jakości plastiki. Podoba mi się też to, że jest silnik 1.5 turbo, 4 cylindry. Szkoda tylko, że jest to jedyny w ofercie. I szkoda, że nie ma póki co wersji z automatem. Minusy Ceeda to ten dziwny zapach od nowości oraz słabe wyciszenie nadkoli. Plusem jest też cena, bo konkurencja z podobnym silnikiem i podobnym wyposażeniem jest droższa. Szkoda tylko, że pewnie czas oczekiwania jest długi. Bardzo długi. Cześć!